Kiedyś ta ryba była niemal w każdym akwarium. Pamiętam ją jeszcze z odległych czasów tak zwanego socjalizmu stosowanego, bo cóż, jestem dość starym człowiekiem i widziałem, jak akwarystyka w Polsce dojrzewała, zmieniała się, a wręcz walczyła o przetrwanie i w sumie, jak słyszymy od Damiana, nadal walczy. Jak już mówiłem, jestem starym człowiekiem, ale mam dość dobrą pamięć i pamiętam, jak w tamtych latach nie mieliśmy sklepowych półek uginających się od sprzętów akwarystycznych wypchanych elektroniką. Wszyscy, którzy pamiętają te czasy, wiedzą też, że nie było takiego wyboru ryb jak dzisiaj, a zdobycie jakiegokolwiek ciekawego okazu było nie lada wyzwaniem. Dlatego w tamtych czasach każdy, kto miał wtedy akwarium, znał górami dwuplamistego. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Trochę z sentymentu, a trochę z szacunku do tego gatunku ryb z tak zwanych labiryntowców. No właśnie dlatego dzisiejszy odcinek jest poświęcony tej niezwykłej rybie. Nie dlatego, że jest popularna czy łatwa w hodowli, ale dlatego, że w jej historii kryje się coś więcej. Pochodzenie tej niezwykłej ryby. Górami dwuplamisty, czyli Trichopodus trichopterus, to ryba o wyjątkowo szerokiej historii geograficznej. Zamieszkuje tereny południowo-wschodniej Azji od Tajlandii poprzez Wietnam i Kambodżę aż po Indonezję i Malezję. To region, gdzie klimat jest bardzo zmienny, ziemia jest żyzna, a pory roku potrafią zmieniać krajobraz od suchego na zalany dosłownie w kilka dni. W wodach tego regionu poziom tlenu bywa bardzo niski, czasem wręcz krytyczny dla większości ryb. Ale górami i inne ryby z rodziny labiryntowców radzą sobie w takich warunkach doskonale. Dlatego, że natura wyposażyła te ryby w bardzo przydatny narząd labiryntowy, swoiste biologiczne w cudzysłowie płuca, które pozwalają na zaczerpnięcie powietrza z powierzchni. Krótko mówiąc, te ryby mają umiejętność oddychania powietrzem atmosferycznym. Ta zdolność jest efektem długiej ewolucji i sprawia, że może przetrwać tam, gdzie inne gatunki po prostu nie mają szans. W naturze przeważnie tak jest, że w miejscach, w których często nie ma za bardzo konkurencji, pojawia się w końcu gatunek, który to miejsce zajmuje. Wyobraź sobie rybę, która nie boi się mętnej wody, może żyć w kałuży po ulewnym monsunie czy na polach ryżowych. Górami potrafi przetrwać w warunkach, w których większość ryb straciłoby przytomność po kilku minutach. I choć w naszych akwariach często wydaje się spokojny i elegancki, jego ciało i zachowania są zapisem tysięcy lat przystosowań. Kiedy patrzymy na jego smukłą sylwetkę, bocznie spłaszczoną niczym delikatny liść, zauważamy w niej przemyślany kształt natury, pozwalający przeciskać się między gęstymi roślinami. Dwie ciemne plamki na takim niebieskawym tle. Nie będę mówił dokładnie, jaki kolor ma ta ryba, dlatego że nie jestem kobietą, a kobiety najbardziej znają się na kolorach. Po prostu pełnią taką funkcję zmyłki w naturze, która ma udawać oko. I to też oczywiście wizualny taki podpis gatunku, który dzięki temu otrzymał swoją nazwę. To jednak tylko początek. Prawdziwy sekret kryje się w tych dwóch nitkowatych płetwach brzusznych. To nie są zwykłe płetwy. W zasadzie można je określić jako narząd dotyku. W warunkach naturalnych, kiedy prześwit wody jest bardzo ograniczony, właśnie te płetwy, ten narząd dotyku
pozwala bardziej nawigować wśród roślinności i korzeni, które znajdują się w tych wodach. Przez lata ewolucji gurami nauczył się badać nimi otoczenie, inne ryby i wszystko, co jego otacza. A skoro mowa tutaj o wyglądzie, warto wspomnieć oczywiście o różnicach między samcem a samicą. Kluczową i bardzo ważną cechą samców jest to, że mają skośną płetwę grzbietową, a ich kolory potrafią nabierać większych, takich intensywniejszych barw, szczególnie w okresie godowym. Niekiedy aż tak ciemnieją, że wręcz są takie granatowe. Samice płetwę grzbietową mają bardziej zaokrągloną i są, ogólnie rzecz biorąc, pełniejsze. Najłatwiej dokonać identyfikacji osobników płci męskiej i żeńskiej wtedy po prostu, kiedy ryby są już podrostkami. W sprzedaży są różne odmiany barwne. Górami złote, marmurkowe, ale zawsze cecha płetwy grzbietowej jest taka sama. Skośna płetwa u samców, zaokrąglona u samicy. Przyjrzyjmy się teraz środowisku, w którym górami czuje się najlepiej, czyli parametry wody. Tak, potrafi przeżyć krótkotrwałe spadki temperatury nawet do 18 stopni, a niektórzy twierdzą, że nawet niżej. Jednak w akwarium proponuję Wam, żebyście ustawili taką tradycyjną temperaturę w granicach od 22 do 27 stopni. To ryba, która jest zaskakująco tolerancyjna zarówno pod względem pH, jak i twardości wody. Ta zdolność bierze się oczywiście z przystosowania z naturalnych siedlisk, w których parametry wody potrafią się zmieniać dynamicznie. W praktyce oznacza to, że górami jest wdzięcznym lokatorem domowych akwariów, choć oczywiście stabilność warunków to zawsze klucz do długowieczności i dobrego samopoczucia ryb. Co ciekawe, górami wybiera głównie górną i środkową część zbiornika, często podpływając do tafli wody. Nie robi tego bez powodu. Jego narząd labiryntowy wymaga regularnego dostępu do powietrza. Dlatego ważne jest, by nie przykrywać powierzchni akwarium całkowicie roślinami pływającymi. Kolejna uwaga i według mnie dość cenna wskazówka. Warto, żeby w pomieszczeniu, w którym jest akwarium z górami, różnica temperatur nie była duża niż ta, która jest w akwarium. Oczywiście szczególnie niebezpieczne jest to, kiedy powietrze atmosferyczne jest o wiele chłodniejsze niż woda panująca w akwarium. Jeśli chodzi o temperament, górami to wcielenie spokoju, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Samce, zwłaszcza w mniejszych zbiornikach lub w czasie tarła, potrafią zaznaczyć swoje terytorium. Jednak w większych zbiornikach te konflikty są bardzo rzadkie. To ryba, która żyje dobrze zarówno w parach, jak i w niewielkich grupach. A skoro właśnie mówimy o miejscach, w których przebywają, to powiedzmy o akwarium. Ile właściwie litrów ta ryba potrzebuje? Górami dwuplamy to dość duża ryba, która osiąga długość do 15 cm. W naturze może urosnąć nawet o 5 cm więcej. Według mnie można już jedną parę umieścić w 80 litrach, to takie minimum socjalne, ale jeżeli chcemy zapewnić im odpowiednie warunki, no to dla takiej pary powinniśmy szukać zbiorników od 120 litrów. Wtedy behawioralnie mogą się zachowywać normalnie, możemy obserwować ich zachowania, a zwłaszcza gdy chcemy obserwować zaloty, walkę o terytorium czy komunikację między rybami. No i teraz dochodzimy do części, która dla wielu akwarystów jest prawdziwą magią – rozmnażanie górami.
Samiec, unosząc się przy powierzchni, wypuszcza setki drobnych bąbelków zmieszanych ze śluzem. Powstaje z tego delikatna konstrukcja, lekka jak chmurka, ale jednocześnie zadziwiająco wytrzymała. Podczas tarła samica wypuszcza ikrę, a samiec zbiera ją do pyska i umieszcza w gnieździe. Następnie jest zapładniana i wtedy samiec przejmuje kontrolę i opiekę nad tym gniazdem. Broni gniazda, reperuje jego strukturę, a nawet zbiera ikrę z powrotem, gdy ta wypadnie poza obręb piany. Osobiście uważam, że obserwowanie tego procesu potrafi być jednym z najpiękniejszych doświadczeń w akwarystyce. Ale żeby do tego doszło, temperatura w takim akwarium musi wynosić między 27 a 29 stopni. Ekstremalni ludzie teraz powiedzą, że to jest śmieszne, przecież w niższych temperaturach i tak dalej. Ja mówię, jak powinno być. Wylęk na rybku następuje zazwyczaj od 24 do 36 godzin, w zależności właśnie od panującej temperatury w akwarium. Po kolejnych 2-4 dniach narybek zaczyna swobodnie pływać w poszukiwaniu pokarmu. Zaczynamy takie rybki karmić fitoplanktonem, jakimiś pierwotniakami, a może być też bardzo drobny, suchy pokarm dla narybku ryb labiryntowych, a następnie przechodzimy na świeżą, wyklutą artemię, aż powoli wprowadzamy zwykły pokarm dla ryb. Kolejna taka ciekawostka, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale gurami potrafi wydawać dźwięki. Tak, dobrze słyszycie, coś takiego jak ciche chrząkanie, mlaskanie, coś pomiędzy klikaniem a skrzypieniem. To forma komunikacji między rybami, szczególnie właśnie podczas zalotów. Niewiele też osób pewnie wie, że ten gatunek pojawił się w europejskiej akwarystyce już w XIX wieku, a niektóre odmiany barwne zostały stworzone dopiero w ostatnich dekadach. Człowiek przez proces selekcji, że tak powiem, wyprodukował nowe odmiany barwne. I tu właśnie w tym momencie dochodzimy do podsumowania. Gurami dwuplamisty to ryba, która nieprzypadkowo towarzyszy akwarystom od pokoleń. Jest to spokojna, odporna, inteligentna i piękna ryba, a jej zachowania potrafią zachwycić nawet tych, którzy widzieli już setki innych gatunków. Łączy w sobie wdzięk i siłę przystosowania, a jej unikalny sposób oddychania czy budowania gniazda sprawia, że trudno przejść obok niej obojętnie. Jeśli ktoś szuka ryby, która wprowadza harmonię i jednocześnie taką nutkę tajemnicy do akwarium, gurami według mnie jest idealnym wyborem. Łatwość w adaptacji, odporność sprawia, że to ryba nawet dla początkujących adeptów akwarystyki. Jeśli ten materiał okaże się dla Ciebie ciekawy i przydatny, polecam napisać o tym komentarz i zostawić polubienie. To wszystko daje mi taką motywację do tworzenia nowych odcinków z serii Atlas Ryb Akwariowych. A kiedy będzie dużo polubień, wyświetleń, będą oczywiście nowe odcinki z tej serii. Oczywiście w komentarzu czekam na opis Waszych doświadczeń z tą rybą i propozycje na kolejnego bohatera do naszego atlasu ryb akwariowych. A jeśli masz ochotę kontynuować podróż po świecie akwarystyki, nie zapomnij subskrybować kanał. Dzisiaj to tyle. Zapraszam na kolejny film. Na razie. Cześć!